Siema, tu Wahacz. Sangyong Tivoli jest na rynku od 2015 roku, ale producent nie ma zamiaru jeszcze wysyłać go na emeryturę, tylko przeprowadził kolejny lifting tego modelu. Sprawdźmy, co się przy jego okazji zmieniło oraz jakie wrażenie robi aktualnie Tivoli. Wspominany lifting jest już drugą kuracją odmładzającą, jaką otrzymał omawiany model i poprzednia miała miejsce w 2019 roku. Obecna metamorfoza jest jednak moim zdaniem znacznie odważniejsza, jeśli chodzi o wygląd nadwozia, bo producent postawił na niecodzienny zabieg na przodzie, gdzie pojawiły się asymetryczne, kolorowe elementy oraz napis Tivoli, który swoją drogą mógłby mieć nowocześniejszą czcionkę. Do tego doszedł przeprojektowany zderzak, też z kontrastowym kolorystycznie detalem i efekt jest moim zdaniem naprawdę ciekawy, bo samochód zwraca tym uwagę i też nie czuje się w wyglądzie frontu Tivoli, że model ten ma aż taki rynkowy staż. Reszta nadwozia pozostała po staremu, co oznacza, że w dalszym ciągu mamy w przypadku testowanego Sangyonga do czynienia z dosyć konserwatywnie zaprojektowanym, kanciastym, małym crossoverem i przez mały mam na myśli 422 cm długości i 181 cm szerokości, przy czym po prostu patrząc na nadwozie dałbym temu modelowi trochę więcej centymetrów. Do jazdy otrzymałem najbogatszą wersję Wild, a w egzemplarzu testowym wygląd został jeszcze podkręcony opcjonalnymi pakietami, bo za 1800 zł doszedł czarny dach, a za 500 zł 18-calowe felgi ze srebrnych stały się czarne. W kabinie Tivoli też zaszły zauważalne zmiany. Inaczej zaprojektowane instrumenty na konsoli centralnej, mamy także dekoracyjne pomarańczowe akcenty. Ogólna bryła kokpitu pozostała jednak po staremu i jest ona dosyć specyficzna z pionowo poprowadzoną deską rozdzielczą, ale wciąż moim zdaniem wygląda ok. Wspominane zmiany na konsoli centralnej dotyczą głównie panelu klimatyzacji, który stracił fizyczne przyciski pokrętła na rzecz przycisków dotykowych. Na szczęście te przyciski są bardzo klarownie rozlokowane, też odpowiednio duże, więc da się z tego korzystać wciąż w całkiem bezproblemowy sposób, no ale fakt zostaje, że ergonomicznie względem tego, co było kiedyś, jest to krok wstecz. System inforozrywki z 9-calowym ekranem został inaczej wkomponowany w otoczenie, ale jego oprogramowanie jest tak jak wcześniej i też wspólne z innymi Sangyongami, co oznacza, że mamy tutaj wbudowaną nawigację TomToma, ona pojawia się w wersji Wild w standardzie w Tivoli. Jest też informacyjny ekran domowy ze wskazaniami czy to nawigacji, czy systemu audio obok siebie. Można też dodawać własne skróty, żeby mieć do nich łatwiejszy później dostęp. Całość działa odpowiednio szybko. Interfejs nie jest może jakiś specjalnie nowoczesny i generalnie doświadczenie korzystania z tego systemu to nie jest taki nowy tablet z Androidem, coś w tym stylu, czy też jakiś iPad, no tylko takie właśnie bardziej oldschoolowe doświadczenie, ale w takich podstawowych, elementarnych zastosowaniach typu telefon, właśnie ustawienie źródła dźwięku, czy też jeśli ktoś by chciał podłączenie sobie smartfona po prostu poprzez Android Auto i Apple CarPlay, no to jest to system moim zdaniem bezproblemowy w codziennym użytkowaniu. Integracja ze smartfonami jest tutaj przewodowa, mnie przynajmniej bez kabla nie udało się podłączyć Android Auto i jest to tyle problematyczne w Tivoli, ponieważ mamy tutaj tylko jeden port USB, co jest dla mnie zupełnie niezrozumiałym rozwiązaniem. To znaczy w 2015 roku to było w porządku, ale w 2023 jeszcze po liftingu umieszczenie tylko jednego portu na cały samochód jest nieporozumieniem, tym bardziej, że mamy dwa złącza w sąsiedztwie 12V, więc proporcje są mocno już nie dzisiejsze. Telefon można sobie naładować też indukcyjnie, ale mata pojawia się w standardzie dopiero od wersji Wild. Jedynie w najbogatszej odmianie występują też w standardzie elektroniczne zegary z ekranem 10,25 cala. Mamy tutaj dobrą zawartość, jeśli chodzi o informacje, to znaczy są wskazania dotyczące jazdy. Jest też taki bardziej graficzny widok z mniejszą ilością danych. Mamy informacje z systemu bezpieczeństwa, z systemu audio, z nawigacji, z możliwością wyświetlania mapy w różnych konfiguracjach, a także są ustawienia, które akurat nie jestem ich zwolennikiem, ponieważ jest tutaj całkiem sporo rzeczy do zmiany i przez to, że te ikonki z lewej strony są niepotrzebnie zupełnie takie duże, to niektóre komunikaty muszą się przewijać i trochę utrudnia to dynamiczną zmianę różnych ustawień, no ale biorąc pod uwagę, że tego się nie ustawia codziennie, tylko raz się to zrobi i z grubsza jest ok, no to nie mam z tym jakiegoś wielkiego problemu. Zegary oferują też ciekawą funkcję, to znaczy w jednym z widoków można sklonować to, co znajduje się na ekranie środkowym i na przykład jeśli ktoś sobie połączy smartfon z Androidem,
to mapy Google mogą się też wyświetlać przed oczami kierowcy. Jest tylko jeden problem, to znaczy jeśli się wyłączy ten ekran, to też znika zawartość na zegarach, więc jeśli ktoś chciałby to klonowanie mieć, no to będzie skazany na to, że na dwóch ekranach będzie wyświetlane to samo. Sterowanie testowanym Sangyongiem z kierownicy jest ok. Z prawej strony obsługuje się elektroniczne zegary. Jedyna rzecz wymagająca przyzwyczajenia to fakt, że nie ma tutaj strzałek góra-dół, tylko trzeba przywijać się do dołu. No ale przez to, że te listy są dosyć krótkie, no to da się z tym bez jakichś kłopotów żyć. Z prawej strony mamy też obsługę tempomatu. Z lewej z kolei steruje się systemem audio. Przyciski są odpowiednio duże, więc pod tym kątem wypada to dobrze. Kierownica jak na Sangyonga przystało. Jest też pogrubiona na dole. Nie wiem za bardzo czemu to ma miejsce. Nie wpływa to w żaden sposób ani na plus, ani na minus, moim zdaniem, na wygodę korzystania, no ale jest to dziwne i też przyznam trochę, moim zdaniem, niepotrzebne rozwiązanie. Po lewej stronie od kierownicy mamy dodatkowych kilka przycisków do różnych funkcji. Ich obecność tutaj jest wygodnym rozwiązaniem. Lifting Tivoli oznacza również odmienne nazewnictwo i ilość wersji wyposażeniowych, bo zamiast Crystal, Quartz i Sapphire mamy teraz Joy, Adventure, Adventure Plus i Wild, które przedstawiam na nagraniach. Wprowadzenie dodatkowej półki wyposażeniowej nie zmieniło zbytnio sytuacji, ponieważ bazowa odmiana wciąż oferuje wymagane obecnie systemy bezpieczeństwa, a poza tym skromne wyposażenie ze stalowymi felgami, elektryką szyb i lusterek czy manualną klimatyzacją jednak kosztuje lekko ponad 90 000 złotych, zatem jeśli ktoś poszukuje możliwie taniego nowego auta tego typu, to jest to jakieś wyjście. Z kolei Adventure odpowiada z grubsza oferowanej poprzednio środkowej wersji Quartz, podczas gdy Adventure Plus jest taką wersją, powiedzmy, Quartz dla leniuchów, gdzie dochodzi trochę dodatków, kiedyś wymagających grzebania w opcjonalnych pakietach. Jak to zazwyczaj ma miejsce w przypadku cenników samochodów, druga od dołu odmiana jest najrozsądniejsza, biorąc pod uwagę cenę i to najważniejsze na co dzień wyposażenie. W przypadku Tivoli, dopłacając 10 000 złotych ekstra do Adventure, dostaje się z tych najistotniejszych elementów światła LED, czujniki parkowania z kamerą cofania, 8-calowy ekran systemu inforozrywki z integracją ze smartfonami, dwustrefową klimatyzację czy aluminiowe felgi, a także drobiazgi jak regulowana w dwóch płaszczyznach kierownica czy roleta bagażnika, których w Joy też brakuje. Zatem zdecydowanie do tych rzeczy bym osobiście dopłacił w wersji Adventure, a później dorzucał już dodatki, patrząc na zwiększenie przyjemności z użytkowania auta, a nie łatanie luk w wyposażeniu. Cenę Tivoli różnicować można też poprzez modyfikację układu napędowego, chociaż silnik pod maską może znaleźć się jeden i jest to znane z przedliftingowych wersji benzynowe 1.5 TGDI rozwijające 163 konie mechaniczne, które bazowo ma napęd naprzód i manualną skrzynię, ale można ten silnik zestawić też z automatem i za napędem na 4 koła i można robić to w dowolnych konfiguracjach, np. 4x4 i manual, albo automat i napęd naprzód, albo wszystko co się da, jak w przypadku egzemplarza testowego. W gronie małych crossoverów dostępność 4x4 jest obecnie rzadką sytuacją, zatem takie ukształtowanie cennika w prezentowanym modelu warto zdecydowanie pochwalić. Silnik zestawić można z fabryczną instalacją LPG, która kosztuje 6500 zł. Ona w egzemplarzu testowym się nie znalazła, ale obecne w nim najbogatsze wyposażenie przełożyło się na cenę maksymalnie skonfigurowanego Tivoli na poziomie 150 000 zł. Rozsądniejszy egzemplarz w wersji Adventure można kupić za około 115 000 zł albo za 1323 zł miesięcznie w leasingu operacyjnym przygotowanym przez partnera Wahacz TV, czyli firmę Carlis Polska. Tyle miesięcznie płaci się przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%, a dodatkowo widzowie kanału mogą otrzymać podstawienie za darmo dowolnego auta z oferty pod wskazany adres, wpisując w uwagach do zamówienia kod Wahacz Free. Link do Tivoli wraz z kodem do skopiowania wrzuciłem w opisie filmu. Silnik 1.5 TGDI nie jest wyposażony w jakąkolwiek formę układu hybrydowego i jest 4-cylindrową turbobenzyną. Biorąc pod uwagę współczesne realia i downsizing, a także elektryfikację, umieszczenie pod maską auta startującego od około 90 000 zł takiej jednostki napędowej jak 1.5 TGDI może dla wielu osób być zaletą. Fakt jednak zostaje, że jakaś hybryda pomogłaby pewnie Tivoli w poprawie wyników spalania, a w tej kwestii silnik nie radzi sobie dobrze. Mój test przypadł na temperatury
w okolicach 0 stopni i w takich warunkach w Warszawie testowany SsangYong zużywał średnio 10 litrów na 100 km. Jadąc na zwykłych drogach poza miastem wyniki spadały do 7-7,5 litra, ale na ekspresówkach znowu rosły do 8,5 litra, a przy prędkościach autostradowych komputer pokładowy pokazywał około 9,5-10 litrów, zatem benzyna 1.5 SsangYonga na pewno nie jest propozycją dla osób chcących śrubować wyniki spalania i dobrze, że producent oferuje fabryczną instalację LPG, bo przy jej obecności można zapewne ekonomikę jazdy poprawić. Poza tym ta jednostka napędowa radzi sobie ok, chociażby w kwestii dynamiki. Dzięki ciągle deszczowej pogodzie w trakcie testu, tak samochód przyspiesza na wilgotnej nawierzchni od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Osiągi te nie stoją na sportowym poziomie, ale do podróżowania w normalnym stylu, do czego zresztą został ten samochód stworzony, według mnie są w zupełności wystarczające i nawet na drogach szybkiego ruchu mogłem bez problemów wskakiwać na lewy pas. Aby to zrobić, wypadało wkręcić silnik w okolice 3000 obrotów i jadąc ponad 100 km na godzinę, gdzie obroty i tak są trzymane na pułapie lekko ponad 2000, nie było to problematyczne. Jadąc jednak wolniej, np. 60-70 km na godzinę, sześciobiegowy automat preferował już trzymanie silnika w okolicach 1500 obrotów i musiałem w wielu przypadkach zbyt mocno jak na mój gust cisnąć pedał gazu, aby wymusić na skrzyni redukcję do okolic 2,5-3 tysięcy obrotów, kiedy to samochód dostaje wyraźniejszego kopa. Nie działo się tak zawsze, no i też naprawdę konkretnie wciskając prawy pedał redukcję uzyskać można za każdym razem, ale momenty spóźnionej reakcji skrzyni były zbyt częste, aby je zignorować. Na szczęście generalnie 1.5 TGDI nie ma złej elastyczności i nawet przyspieszając z niższych obrotów nie narzekałem na niezdrowe odgłosy czy wibracje, a auto rozsądnie zwiększało prędkość, na przykład gdy potrzebowałem przyspieszyć wychodząc z zakrętu. Pod tym kątem silnik SsangYonga wypada znacznie lepiej niż małe trzycylindrowce stosowane u konkurencji, a też kultura pracy tej jednostki napędowej jest lepsza i ma on bardziej wygładzoną charakterystykę. Wracając do elastyczności, dzięki niej wspominana opieszałość skrzyń nie jest uznawana przeze mnie za coś, co pogarsza realnie bezpieczeństwo jazdy, tylko po prostu wrażenia z tej jazdy, bo auto czasami zdaje się być bardziej przymulone i wolniejsze niż powinno, biorąc pod uwagę dostępną moc. Poza tym skrzynia pracuje płynniej, nie szarpie, czasami jej pracę czułem tylko przyspieszając maksymalnie z gazem w podłodze, no ale Tivoli nie zostało do tego stworzone, więc nie ma sensu tak jeździć. Przekładnia nie jest też jakoś przesadnie szybka, ale do auta tego typu według mnie działa w tym obszarze wystarczająco. Za to poprawki wprowadziłbym w układzie kierowniczym Tivoli, który przy wysokich prędkościach stawia zbyt niewielki opór. Reakcje kół, zwłaszcza podróżując na wprost, zostały też wyraźnie wygładzone, więc nie ma problemów z przypadkowym zdestabilizowaniem samochodu, ale nie uważam, aby taka charakterystyka była po prostu pożądana, bo mocniej wychylając kierownicę czuje się też całkiem niezłą precyzję reakcji, a przez przesadzoną siłę wspomagania samochód prowadzi się mniej przyjemnie niż mógłby przy innym ustawieniu tego parametru. Na szczęście, aby zwyczajnie dotrzeć do celu bez poświęcania temu zbyt wiele uwagi, takie zestrojenie nie ma znaczenia i przy takich zastosowaniach Tivoli sprawdza się ok. Jedynie wkurzał mnie asystent utrzymania pasa ruchu, który czasami niepotrzebnie i zbyt agresywnie ingerował. Jeśli chodzi o zawieszenie, to mamy tutaj umiarkowane podejście, to znaczy auto nie jest przesadnie miękkie, ale też nie dobije jakoś nieprzyjemnie i jest to moim zdaniem rozsądna charakterystyka, bo nadwozie zachowuje się stabilnie na łukach, a i tak podróżuje się wygodnie. Budowa przednich części nadwozia Tivoli powoduje, że mamy tutaj szybę nie jakąś mocno opadającą, a także poziomo poprowadzoną maskę, która jest dobrze widoczna z perspektywy kierowcy. Szyby boczne też są odpowiednich rozmiarów. Gdy się spojrzy do tyłu, to jest najgorzej, ponieważ najpierw dostrzeże się masywny słupek, a później tylną szyba, która jest dosyć wysoko poprowadzona, niezbyt duża, ale kończy się mniej więcej wraz z nadwoziem. Obecna od drugiej od dołu wersji Adventure kamera cofania oferuje wciąż bardzo dobrą jakość, więc nie mam problemów z tym, że wraz z liftingiem się ona nie zmieniła. Mamy też tutaj rozsądnie kontrolowane pole widzenia, chociaż nie jestem zwolennikiem tego, że ta kamera jest umieszczona tak bardzo do dołu. Wolałbym, żeby jej obiektyw był skierowany trochę bardziej do góry.
Niewielki opór stawiany przez kierownicę obecny jest też przy niskich prędkościach i w takich warunkach oceniam go już jednoznacznie pozytywnie, bo dzięki temu Tivoli pozwala na sprawne i lekkie manewrowanie gdzieś na przykład na parkingach, w czym jeszcze pomaga jego kanciaste nadwozie. Promień skrętu jest tutaj standardowy jak na auto tego typu. W górnych częściach deski rozdzielczej w Tivoli mamy częściowo tutaj twarde materiały i częściowo miękkie, które mają jednak bardzo zbliżony do siebie wygląd, to znaczy te twarde są takie dosyć matowe i wyglądają ładnie. Twarde plastiki są też od najwyższych partii drzwi. Tutaj mamy wstawki z ekoskóry, wykończone są nią też podłokietniki, ale jest tylko symbolicznie miękko pod tą skórą. Tutaj jest fortepianowa czerń, jest to moim zdaniem nierozsądne rozwiązanie. Przyjemnie prezentuje się ta dekoracyjna wstawka, pomarańczowe elementy, co już wspominałem. Na tunelu środkowym mamy twarde plastiki, tak samo jak w tych miejscach, które są całkiem eksponowane, a te materiały są już zdecydowanie gorsze niż te twarde, nawet znajdujące się powyżej i wygląda to dosyć słabo, zwłaszcza na tunelu środkowym. Ten design jeszcze nie pomaga, jeśli chodzi o konsolę centralną, to tutaj jest mniej teraz fortepianowej czerni niż kiedyś i wygląda ona zdecydowanie moim zdaniem ciekawiej, więc ogólnie pod kątem jakościowym nie ma tutaj może jakiegoś szału, ale jest też trzymany rozsądny poziom i nic nie razi w oczy. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego ma klasyczną dla SsangYongów bryłę, czyli może trochę toporną, ale za to rozsądną pod kątem wymiarów, nie są one przesadzone. Masa mogła być trochę mniejsza, ale też nie ma dramatu. Wykonanie jest rozsądne, mamy w większości czarny, chropowaty plastik dobrej jakości, też trochę urozmaicających srebrnych elementów. We wnętrzu odświeżonego Tivoli nie pojawiły się żadne nowe dekoracyjne źródła światła, zniknęła za to lampka, która była dotychczas na tunelu środkowym za dźwignią zmiany biegów, ale jako że była ona bardzo dyskretna w swojej formie, to nie robi jej brak właściwie żadnej różnicy, jeśli chodzi o odbiór tej kabiny jako całości, gdy jest ciemno, a ten jest mocno neutralny, ponieważ poza brakiem jakichś dodatkowych światełek mamy też jedynie biel na instrumentach pokładowych, co nie wyróżnia się niczym, no ale tworzy przejrzysty nastrój, chyba żebyśmy chcieli zmienić położenie lusterek, no to może być problem, ponieważ ich sterownik nie doczekał się podświetlenia. Przednie lampy wraz z liftingiem Tivoli zmieniły swój wygląd tylko w dolnej partii, bo tam całą przestrzeń zajęły światła główne, a kierunkowskazy stały się LEDowe i dzielą teraz funkcję z paskami do jazdy dziennej, które zachowały prosty kształt. W kierunkowskazach w bocznych lusterkach też mamy diody. Tylne światła pozostały po staremu, co oznacza także obecność żarówkowych kierunkowskazów. Ogólnie Tivoli po zmroku nie jest zbyt efektownym autem, ale prezentuje się wciąż moim zdaniem nieźle. Szkoda, że wraz z liftingiem nie dodano chociaż LEDów do oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Zmiana przednich lamp wynika z faktu, że żarówki umieszczane kiedyś w soczewkach zostały zastąpione LEDami, przy czym miało to miejsce jeszcze trochę przed liftingiem. Nie mamy w ich przypadku żadnych funkcji adaptacyjnych, też moc świecenia i precyzja wypada przeciętnie, ale i tak względem przestarzałych już halogenów jest to krok w dobrą stronę. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki niewielki, ale jednak pozwalający uniknąć kontaktu zapas miejsca. Linia dachu jest w Tivoli bardzo pozioma, dzięki czemu nawet konkretnie się prostując od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa wyposażona została w rozkładany podłokietnik. Bagażnik Tivoli ma 432 litry pojemności. Dostajemy tutaj wysoki próg załadunkowy, niezbyt dużych rozmiarów otwór, zwłaszcza na szerokość, a także regularne kształty. Na prawej ściance bagażnika mamy gniazdo 12V. Z kolei z lewej strony znalazł się haczyk na jakąś torbę. Podłoga jest podwójna w testowanym modelu i też niezależnie można jej przednią oraz tylną część unosić. Pod tą właściwą podłogą w testowanym egzemplarzu znalazł się zestaw naprawczy. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu po złożeniu oparć w drugim rzędzie to 1115 litrów. Przy półce bagażnika w wyższym położeniu dostaje się płaską podłogę.
Podsumowując, SsangYong Tivoli wciąż moim zdaniem to rozsądny i przyjemny samochód, który może wraz z liftingiem zyskał ciekawszy wygląd, ale jego ogólny charakter się nie zmienił. Dużym atutem tego modelu jest obecny już w podstawie większy i mocny silnik, który co prawda bez LPG dużo pali, ale fakt zostaje, że ma też zalety względem malutkich jednostek trzycylindrowych stosowanych przez konkurencję. O plusie wynikającym z możliwości wybrania napędu 4x4 też warto przypomnieć. Poza tym, co znalazło się pod maską, Tivoli ani niczym nie wyróżnia się specjalnie na plus, ani niczym nie irytuje i jest to po prostu porządne auto. Dlatego moim zdaniem warto dać mu szansę, nawet pomimo wciąż pewnej egzotyczności tej marki w Polsce. I to wszystko, co przygotowałem o Tivoli. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis polskiej ofercie, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!